Witam Was serdecznie. Słuchajcie, wreszcie codzienność pozwala stanąć przed Wami, przed kamerą i ściąć to futro. Narosło tego trochę, ale dzisiaj bardzo dobrze, że narosło, bo dzisiaj będziemy weryfikować, testować, sprawdzać, egzekwować i opalać mity lub ogłaszać rewelacje. O czym mowa? Słuchajcie, delikatny wstęp. Każdy z Was Federer Artist Club kojarzy na pewno takie ostrza. A jeżeli nie, to właśnie widzicie. Federer Professional Soft Guard, Captain Titan Might ProTouch MG Kai. Czym się charakteryzują? Specjalne ostrze z taką tak zwaną siateczką chroniącą skórę przed czystym ostrzem. Dla użytkowników szabetek, dla użytkowników maszynek na system FAK, tak czy siak znamy. I wiele osób sobie to tłumaczy, że naprawdę jest fajnie. Jest fajnie, bo to jest taki jakby wstęp do czystego ostrza na skórze i czemu by nie. Tyle zwolenników, co przeciwników. Ale zdaję to egzamin. I powiem Wam szczerze, że znalazłem ciekawostkę. Oj, ciekawostkę. Nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego w maszynce, a wiadomo, że każdym bijącym sercem w maszynce to jest żyletka. Mówimy o żyletce Double Edge, czyli klasyczna, teoretycznie, żyletka. Niedawno na kanałach polskich YouTube'ów było weryfikowanie przeróżnych żyletek z tak zwanych Chin. Produkcja chińska. Na portalu Ali China My Friend można znaleźć przeróżne modele. Jedne rzeczywiście zdają egzamin, drugie nie. No i postanowiłem, bo staram się śledzić ten świat na bieżąco, bo jest to moja pasja, nie tylko usuwanie zarostu, więc postanowiłem zakupić takie coś. Co tu mamy? Tu mamy produkt wykonany przez manufakturę Shenzhen Twinkan Gai Technology. Ładnie brzmi. Otwieramy nowe cudeńko. Takie coś tutaj do mnie zawitało. Słuchajcie, co tu mamy? Teoretycznie jest to opakowanie 10 żyletek o dumnej nazwie Goethe. Ciekawe, czy to jest związane z tym panem Gene Goethe, czyli kompozytor niemiecki, który wyemigrował do Stanów i umęczał w Stanach Zjednoczonych swoją bardzo kontrowersyjną muzyką. Pytanie, czy te żyletki też są tak kontrowersyjne? Sprawdźmy. Otwieramy nowe komisyjnie. Ty i ty w komisji, a wy wszyscy w widowni. Słuchajcie, wyciągamy sobie nieopisany papierek. Bardzo dziwnie tak. Coś maszyna chyba za duży papier miała, żeby na takiej żyletce ją pozamykać. Że jakoś tak dziwnie zamknięte, mniejsza. Wyciągamy tutaj taką blaszkę. Ogólnie rzecz biorąc, przedstawię Wam tutaj grafiki i producenta i przy okazji postaram sam się zrobić zdjęcia, żebyście widzieli, o czym tutaj mowa. Czyli na konstrukcyjnie zwykłej, klasycznej żyletce nałożona siateczka w 3 miejscach, zgrzana, przygnieciona, pojęcia nie mam. Z jednej i z drugiej strony na nieopisanej żyletce mamy grzebień, metalowy grzebień, nałożona po prostu z jednej i z drugiej strony siateczka. Czy to ma sens? Czy to ma zastosowanie? Czy to goli? Czy to może wręcz odwrotnie? Zamiast pomagać chronić skórę, zrobimy sobie kuku. Sprawdźmy. Od tego jest ten kanał. Słuchajcie, bierzemy, od razu co mówię, jest grubo. Jest grubo. Nie jest to żyletka z cieniutkich. Czyli musiała być dosyć twarda konstrukcja, jeżeli chodzi o grubość żyletki, żeby było na co nałożyć tą siatkę, prawda? Żeby testować, bo to już ustaliliśmy, a przy okazji do playlist trzeba właśnie też testować od czasu do czasu żyletki. Wiemy dobrze, kto oglądał pierwszy film z testów żyletek. King's Gillette. Moja maszynka testowa. Czemu?
bo jest bardzo przewidywalna, bo chcę jej nadać drugie życie, bo można dobrze wyczuć żyletkę w niej, bo ją lubię, bo mam sentyment. Różne takie. Słuchajcie, otwieramy głowicę i tutaj sobie tak, ewidentnie jest gruba. Jest gruba. Jak na dzisiejsze współczesne żyletki jest dobrze. Bo wiemy dobrze, że vintage'owe żyletki mają to do siebie, że są grubsze, lepsze, ostrzejsze, a te współczesne coraz chudsze. Są tak odchudzane, jak mydła są odchudzane z magicznego tallow. Takie czasy. Słuchajcie, sprzęt załadowany i zobaczcie, tutaj z jednej i z drugiej strony mamy grzebyk. To nie jest ekspozycja tylko i wyłącznie żyletki. Tutaj mamy żyletkę uczesaną w takiej rowki. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Naprawdę jestem ciekaw. Pakujemy sprzęt, niech się ogrzeje. Co dzisiaj? Dzisiaj, żeby dla pewności, że ta żyletka da sobie radę, żeby nie zrobimy sobie krzywdy, Dr. Harris, czyli Almond Oil. Wyciągamy tutaj dobroci tak zwanego olejku migdałowego, jak sama nazwa wskazuje. Nie ma kryzy, nic a nic. Uważamy, żebyśmy nie pływali w łazience w tłuszczu, ale Dr. Harris zapewnia nam dobrą, naprawdę dobrą jakość. Tego nie można im odmówić. Także zielona buteleczka apteczna. Polecam, jakby ktoś chciał. Nie ma zapachu. I to jest fajne, że nie jest to kolizja z innym. Wycieramy, no bo wiadomo, tłuste ręce, maszynka, moletowanie, King's Gillette. I teraz tak. Czym dzisiaj się jeszcze golimy? Golimy się zestaw, który już był. Ale jak są zimne miesiące, jak temperatura spada, jak jest chłodno, jak jest ciemno, to trzeba sobie rozświetlić. Czym? Inferno. Tak jest. Diabelskie, piekielne golenie. Skoro na dworzu ciepło, to niech ogień piekielny nam rozświetli trochę tą ciemnicę jesienną. Kto nie widział, bo już ten zestaw przedstawiliśmy, tutaj skrócik i grafika do filmu. Naprawdę zapraszam. W skrócie, klasyka gatunku dla The Godfellow Smile. Takie opakowanie plastikowe. 100 ml. Membrana, standard. Co w środku? Kasza manna. Czym pachnie? Absolutnie świetne. To jest mieszanka, słuchajcie, drzewa sandałowego, cedru razem z ambrą, z paczulą. Nieoczywisty, ciekawy, skórzany też, trochę tam jest skóry i przełamany tą słodkością, czyli najzwyczajniej w świecie diabelskie nuty, czyli niby twardo, niby męsko, a jednak trochę słodko będzie się działo. Uwielbiam ten zestaw. Razem z Tyrannusem. A co tu? Tu jest inaczej i tu będzie na koniec. Ale to ci, co śledzą mój kanał, wiedzą. Ciekawostka. The Godfellow Smile też postanowiłem, wiadomo, jaki jest zapach ulubiony, no to trzeba korzystać. Tworzy też, jeżeli ktoś lubi któryś z zapachów z chłopców z Rwajny, no to dla jasności robią mydełka. Tak, mydełka toaletowe. Takie fajne, małe, ciekawe. Face and Body Soap. Naprawdę identyczny zapach jak w mydełku. Więc jeżeli macie swoje ulubione mydło The Godfellow Smile, pogmerajcie, nie będę tu reklamował żadnego sklepu, nie widzę powodu. Znajdziecie i najzwyczajniej w świecie sobie można kupić mydełko do rąk, do ciała o tym samym świetnym zapachu, co mydełko do twarzy. Fajne? Fajnie. Słuchajcie, przetłoczona dobroć. A, najważniejsze. Czym dzisiaj, jeżeli chodzi o pędzel? No bo w sumie pędzel wyrabia pianę. Jaki professional brush i co mamy? Karamel syntetyczny, skoro lawa, skoro trochę piekła, skoro ogień, rozpuszczona skała, no to popatrzcie, co tu się dzieje. On już był pokazywany, ale jest piękny, jest kolorowy, jest bardzo funkcjonalny, a w koncepcji do tak zwanej żyletki chińska miseczka, chiński pędzel, dzieje się. Nawet
King's is Gillette też produkowany w Chinach. Notabene. Słuchajcie. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. Wiecie co, to jest genialne w tradycyjnym goleniu. Myślisz, że coś wiesz. Myślisz, że już jest wszystko. I nagle ktoś tu coś wykombinuje takiego, że... Ciekawe. I to uwielbiam, wiecie, w tej pasji, że tutaj nigdy chyba nie będzie sufitu. Bo zawsze jakiś producent wymyśli bazę. Zawsze coś w tej bazie się zmieni. Zawsze jakieś inne jest połączenie produktów. Zawsze jakiś ktoś wpadnie na genialny pomysł, jeżeli chodzi o konsystencję, zapach. Konstrukcyjnie to samo. Jeżeli myślisz, że już przegoliłeś wszystkie maszynki, co chwilę inne maszynki są produkowane. Ja akurat na Instagramie prowadzę międzynarodowy kanał i powiem szczerze, że wśród followersów mam przeróżnych, z wszystkich kątów świata. Fajnie patrzeć, jak przeróżne narodowości celebrują i na co zwracają uwagę, czym się golą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem wam szczerze, że też fajnie patrzeć, jak ostatnio w Skandynawii powstała nowa firma, która już pokazuje pierwszą maszynkę. Wygląda pięknie, ciekawe jak goli. Podejrzewam, że się niedługo pojawi u dystrybutorów. Dorzucimy sobie troszkę czarną łopatą, też z Chin, tak zwanej wody i dobroci. Czemu? Bo Inferno to jest tallow. A jak tallow, to Snowy ma banana na twarzy. Słuchajcie, przepiękny zapach nam się tu rozchodzi. Dajcie znać, czy lubicie Inferno. No ja uwielbiam. Powiem szczerze, Inferno, Tyrannus, Furia. To jest ta moja trójca, święta trójca z The Godfellas Smile, która wjeżdża zawsze, jak są zimne tak zwane miesiące. I powiem szczerze, że lubię absolutnie masę zestawów z The Godfellas Smile, jak sami dobrze o tym wiecie. Ale te trzy, to jest esencja. To jest esencja i przyjemności z golenia i zapachu i jakości. I zawsze będę twierdził, że to są fajne produkty na początek, żeby za dużo pieniążków nie wydawać, a mieć coś ciekawego i otworzyć się na tradycyjne golenie, gdy już mamy przejście przez Prolasso i tak dalej, i tak dalej. Chyba wiemy każdy od czegoś zaczynał. Także tak to wygląda. A wracając, tak jak mówię, to jest genialne, słuchajcie, w tradycyjnym goleniu, że wystarczy, że producent absolutnie nikomu nieznany stworzy double edge żyletkę z takim softguardem. Cholera, nie wiem szczerze, nie widzę zastosowania do końca, bo no żyletka, jeżeli już znajdziesz sobie maszynkę, którą lubisz, znajdziesz żyletkę, która odpowiada tobie i twojej skórze, znajdziesz charakterystykę, bo dobrze wiemy, że maszynki mają swoją charakterystykę, ale żyletki także. Jeżeli dobierzesz coś dla siebie, a to jest tylko i wyłącznie indywidualny temat, przypominam, proszę się nie sugerować ani mną, ani żadnym innym kanałem. My możemy zwracać na coś uwagę, ale to trzeba na sobie przetestować. Często, gęsto rozmawiam właśnie. Jak tak pachnie piekło, to pięknie pachnie. Wracając, często, gęsto w rozmowach prywatnych z początkującymi moimi widzami, jakie żyletki Snowy. No i ja nie mam pojęcia. Ja wam mogę powiedzieć, jakie są moje ulubione. Możecie oglądać mnie na filmie. Zwracam uwagę, ale tak naprawdę zawsze mówię, kup sobie kilka przeróżnych. Mamy trochę tych dystrybutorów, sklepów naszych i nie naszych. Kupcie sobie tych 5 paczków, 10 paczków małych opakowań, które no, dadzą wam odpowiedź. Jak przegolisz jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą firmę, to będziesz wiedzieć mniej więcej, czy to są twoje preferencje, czy nie są. Ale jak tutaj z Chin przychodzi jakiś taki temat związany z ściągnięciem logiki z ostrzy fak, nie wiem. Powiem szczerze, że aż żyletki nie są te klasyczne, aż takie problematyczne, że trzeba je uzbrajać w tak zwany kaganiec i zakładać. I teraz zaraz się dowiemy, czy to jest tylko taki hit, czy kit. Bayer, czy jeszcze coś dziwnego. Nie będziemy tutaj łaciny stosować. Słuchajcie. I już jest dobrze. Lecimy. Lecimy, nie śpimy, bo jestem ciekaw, a druga sprawa, trzeba to ściąć. I zapomnieć, że było. Wycieramy, bo to olejek. Patrzcie, nie jest to
wybitna piana, ale ona jest naprawdę fajna, na dobrą skali od 1 do 6, bo ja mam taką jak w szkole. Taka 4, nawet z delikatnym plusem za totalu. No, tu nie jest źle, tu jest ok. A jak jeszcze się dopalacza stworzy w formie olejku, to w ogóle jest pięknie. Dobra. Piana wcale nie jest jakaś ultra napowietrzona. Owszem, nie jest to majonez. Nie jest to jakiś ultra przyjemny, gęsty smar. Nie. Ale nie ma tu dramatu. Nie jest to jakieś dziwne coś. A zapach? No Włosi to potrafią. Zapach rozchodzi się po prostu. I to uwielbiam. A jak Włosi zrobią zapach, to jest poezja. Często, gęsto jak patrzę, na przykład Alessia ostatnio współpracuje systematycznie z włoskimi odbiorcami i naprawdę świetnie to wychodzi, bo oni wiedzą, o co w zapachach chodzi. Dużo moich obserwujących i na Facebooku, i na Instagramie to są Włosi, czyli mieszkańcy ojczyzny tradycyjnego golenia, bo tak należy to nazwać. I powiem szczerze, no, tam jest arsenał, tam jest naprawdę arsenał produktów. Tylko przebierać, wybierać. Jak ktoś ma awersję do amerykańskich półek, wystarczy sobie odpalić produkty włoskie i tyle. Słuchajcie, ustka sobie robimy, bo to poważne rzeczy są takie testy. I teraz tak. Wiemy. King's Gillette. Rączka. Te sprawy. Czy ten uzbrojony w kaganiec kawałek metalu ma logiczny sens? Czy to goli? Czy to rani? Czy to jest fenomen? Czy to jest odkrycie? Czy to jest pionier? Czy to już jest klapa na samym wstępie? Sprawdźmy. Pierwsze przejście z włosem. Bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. Pierwsze przejście. Nie ma absolutnie ta żyletka w sobie jakiejś takiej agresji. Wręcz odwrotnie. Jest takie uczucie, jakbym się golił głowicą bez żyletki. Ciekawe. Ciekawe. Ultra delikatna sprawa. Żyletka, tak, gruba. Naprawdę jak na współczesne żyletki, bardzo wręcz gruba. I to słychać. Ona prawie nie wydaje dźwięków. Słuchajcie. A, wystaje. No w sumie King's Gillette to nie jest jakiś tam coś, co się zastanawiamy, czy to goli, czy nie goli. Ale jest takie dziwne uczucie, jakby ostrze całkowicie było izolowane od skóry. Jakbym jeździł głowicą, do której nie założyłem żyletki. Ciekawe, naprawdę. Szok. No ale dobra. Sprawdźmy, czy to w ogóle... Bo niech taki jest efekt, tylko niech to mi ściąga zaraz z twarzy. Przypominam, zaraz słuszny. Około 5 dni. Już od 3 dni się golę, tylko jakoś tak codzienność się układa, że zawsze już dzisiaj, no nie. Przykładanka taka. Słuchajcie. Widzicie to? Ta głowica nie ściąga. To ja nie wiem. Ja rozumiem, że ostrze ma być izolowane od skóry, ale tak izolowane, żeby nie miało dojścia do skóry. Ciekawe. Mam nadzieję, że pierwszy raz w życiu nie skończę filmu niedogolony. Bo to byłoby troszkę chyba nie tak. Słuchajcie.
Zapach piękny. W końcu Inferno. Ale zaczynam się zastanawiać, ale że o co tu chodzi, jeżeli chodzi o ten produkt zwany żyletką DE. Z siatką ochronną. Naprawdę. Ja nie czuję ścinanego zarostu. Moja ręka też nie czuje. Spróbujmy w drugą stronę, czyli w poprzek. Naprawdę kawał grubej stali. Tak się zastanawiam, mogliby coś takiego zrobić, może zdjąć tą siatkę. A może ta siatka zacznie nagle działać? Może ona musi się rozgrzać, musi nabrać wprawę, może mocy sprawczej. Lecimy w poprzek. Tak, zaczynam dociskać. I to tak bez żartów. Ja chcę się ogolić. Zaczynam dociskać. I to tak jak nigdy w życiu Kingsley Gillette nie dociskałem. Dziwne rzeczy się dzieją. Wierzcie mi, tak jak nie lubię, jak dobrze wiecie, w trakcie golenia oceniać. Nie lubię w trakcie golenia oceniać tego, co się dzieje. No ale muszę wam mówić, bo ten, kto się przyjrzy, to widzi. Ona jeździ po włosach. One dalej są. Ja tak się czuję, jakby co czwarty w połowie był ścinany, a nie całkiem. To co? Golenie na 17 przejść? Golenie na 3 godziny? No w sumie... Czemu nie? W sumie nie? Powiem wam szczerze, zastanawiam się, oprócz dociskania, co by zrobić, żeby ona zaczęła golić. Bo ona nie goli. 2 przejścia mamy za sobą. Zobaczcie. Tutaj normalnie włosy są. Może to jest wersja żyletki, gdzie się tylko pod włos goli. Dla kogoś, kto się boi. No nie wiem, jak pod włos wejdzie w to coś. Ja rozumiem, że ktoś chciał... No zobaczcie. Co tu się dzieje? Okej. Nie wyciągajmy pochopnie wniosków. 3 przejście. Nigdy w życiu, choćby nie wiem co, nie miałem jeszcze po 2 przejściach tyle zarostu na twarzy, co nie zmienia faktu 1 plus. No skóry nie podrażniamy. Czemu? Bo nie golimy. No to jest cyrk. Słuchajcie. Mamy październik. Drugą połowę. Gdybym to wiedział, to bym wziął na 1 kwietnia tą żyletkę. W formie żartu. W formie żartu. Nie wierzę. Ale dobra. Pewnie się odpali pod włos. Pewnie to o to tu chodzi. Pewnie zrozumiemy logikę tej żyletki, goląc się pod włos i nagle wszystko będzie tak, jak być powinno. Sprawdźmy. Znowu dociskam. I to naprawdę dociskam tą głowicę. Słuchajcie, 3 przejścia. Z pewnym... No nigdy tak nie robiłem, bo dla jasności i dla młodych adeptów
Nie dociskamy, ucząc się. Później sobie sami ocenicie, bo macie już wprawę. Ale ja jeżdżę i jeżdżę i jeżdżę. I to nie chcę zgarniać. Chyba już wiem, skąd ta kontrowersja, jeżeli chodzi o nazwę. Kompozytor też był kontrowersyjny. Tylko powinni sobie wziąć nazwę od jakiegoś komika, a nie muzyka. Jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę i czuję, że mielę cały czas ten zarost, który nadal na skórze jest. Tutaj już lecimy, jak dobrze wiecie. Zarost. Okej, jest on skrócony, co czwarte wyrwany, chociaż nie czuję jakichś problemów. Ona nie jest problematyczna na zasadzie, że daje dyskomfort. Ona daje ten dyskomfort, bo nie goli. Nie wiesz. Jaja jakieś. Wiecie co? Współczesny wypust Pro Silvera to jest petarda. Po prostu fenomen przy tej żyletce. Nigdy nie pomyślałem, że nawet bym powiedział, dajcie mi Tigera. Platynium czeskiego. Jedna z bardziej tępych żyletek, jakie miałem. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. No ale ja nie odejdę z takim niedogoleniem, słuchajcie. Patrzcie. Patrzcie. Tu wszędzie są włosy. Wszędzie, absolutnie w każdym jednym miejscu są włosy. Po 3 przejściach. Werdykt jest jeden. Koncepcja, którą wymyślono, niestety nie nadaje się do golenia. Nie wiem, do czego stworzono tą żyletkę, ale ta żyletka nie nadaje się do golenia. Czemu? Bo nie goli. Proszę więc Was, nie kupujcie, żebyście nie wpadli na tak genialny pomysł jak Snowy, żeby sprawdzić, co Gucci miał na myśli, w sensie producent tego czegoś. Wyciągam tą żyletkę. Ona może ładnie wygląda, może futurystycznie, może ciekawie konstrukcyjnie, ale to nie ma nic wspólnego z goleniem, bo jak ja mam być tak ogolony, to wolę być brodaczem, bo i tak mam dalej zarostki brody. Wiedząc, że coś podobnego może się zadziać, nie wiem czemu, przypadkiem położyłem sobie tutaj Personę Comfort Coated, którą już raz na pojedynku 2 świetnych maszynek R41 GS i Husari używaliśmy. Też nie opisana. Też wygląda jak żyletka. Tylko że ta nieopisana żyletka potrafi golić. Ona nie jest taka gruba jak tą, którą przed chwilą używaliśmy. Ale załóżmy sobie żyletkę, a nie wybryk. Doróbmy sobie troszkę mydełka, bo już, że tak się wyrażę, prawie że wykończyliśmy na to jedno przejście. Bo to jest tak problematyczne, że mam nadzieję, że Persona Comfort Coated zrobi to, co ma zrobić w 4. przejściu. Powiem Wam szczerze, nigdy w życiu nie goliłem się na 4 przejścia. To są jakieś jaja. No ale dobra. Niech będzie. Niesamowite jest to, że ktoś to sprzedaje. Niesamowite jest to, że ta konstrukcja, nie wiem, czy ktoś wymyślił i zapomniał sprawdzić, czy ktoś może zastosowanie jakieś pisało żyletka do golenia. Nie wiem czemu. Może ogolonej skóry. Bo przecież nie z zarostem, skoro zarostu nie zgarnia. Niesamowite. Dobra. Słuchajcie. Nałożymy sobie tej piany. Dłuższe obcowanie z zapachem. To jest jedyny plus. No i jakbym miał
tą żyletką cały czas się golić i golić i golić, która tak naprawdę chyba jest tak skonstruowana, że ona nie dochodzi do skóry, no to jak ktoś jest tradycjonalistą, który uwielbia spędzać czas w łazience, a niech sobie kupi. W sumie golenie 2-godzinne też jest fajne, nie? Robisz pianę, ściągasz 3 przejścia, ok, to robisz znowu pianę, ściągasz 3 przejścia, ok, i tak w kółko. Kiedyś się ogolisz. Chyba, bo ja nie zamierzam tego testować. O, mam dziwne wrażenie, że persona zrobi robotę. Nawet na jedno przejście pod włos po prostu. Słuchajcie, dobra, sprawdzona na pierwszym teście persona Comfort Coated. Popraw po tym szmelcu robotę. Poproszę. Witamy. Kanał o goleniu tradycyjnym, a nie o unikaniu golenia. Nie wiem, może efekt psychologiczny, słuchajcie. Jak ktoś się boi golić, jak ktoś się boi golić pod włos, to zakłada taką właśnie żyletkę i wtedy ona naprawdę nic nie zrobi, łącznie z nieogoleniem. Niesamowite. Normalnie drę, słuchajcie, włochy z twarzy. Persona ma co robić. Po 3 przejściach mniej więcej tamtą żyletką człowiek się czuje, jakby był ogolony, jakby był 2-dniowym zarostem. Na delikatny nadmiar zgarnia i co 5 mówię o tamtej, ale to nie ma nic wspólnego z goleniem, to nie ma nic wspólnego z usuwaniem zarostu. Niesamowite. Pierwszy i ostatni raz, mam nadzieję, taki test żyletki, gdzie musimy wyciągnąć inną żyletkę, żeby się ogolić w jakikolwiek akceptowalny sposób. W jakikolwiek. Niesamowite. Szok. Wiedziałem, że może to być żyletka ciekawa, ale nie aż tak, bez przesady. Wiecie co jeszcze tutaj? Nie będziemy chodzić jak kozia brudka. Niesamowite. Ja tu czuję, że ścinam zarost. Ja tu czuję ostrze. Ja tu czuję, że głowica pracuje. Ja tutaj wszystko czuję. Po prostu czuję, że się golę. A w tamtej czuję, że mnie zadziwienie przeraża wręcz. Co autor miał na myśli, konstruktor? I czemu tak się zadziało, jak się zadziało? Słuchajcie, 4. przejście. Tak. Persona, pogoniła tą nadwyżkę, ale nie jest to golenie idealne. I wybaczcie, nie będę na 5 przejść się golił, więc tu jest schowaśki, tu już jest gładź, tu jest gładź, na dole schowaśki, tutaj schowaśki. Ale to są schowaśki, a nie włosy, które zostały, po prostu. Więc powiem wam szczerze, na tym etapie słabego golenia wbrew pozorom, bo persona jakoś nie nadciągnęła, bo tam za dużo po prostu było, ale mimo wszystko jest to się cofnie zaraz. Owszem, będę miał szybsze golenie, ale to się cofnie zaraz i jakoś tam będzie logicznie to wyglądać, co nie zmienia faktu, że nie. No po prostu, jak mawiał klasyk, no nie.
Zróbmy sobie przyjemność zapachem i aftershave'em. Inferno wyciągamy. Cyk. Setunia z żabki w kartoniku. Zburzamy gina. Jeszcze nie odparowało, więc trzeba nadwyżkę ściągnąć. I słuchajcie, tak jak tam jest trochę słodko, tak tutaj jest po pierwsze aftershave z tych tłustych. Przypominam, on się trochę będzie wchłaniał, on ma te olejki, ale to jest w nim piękne. I powiem wam szczerze, tu jest inaczej troszeczkę. Tu jest drewno palone, tu są palone przyprawy. Tutaj ta słodkość, ta ambra paczula gdzieś tam jest bardzo, bardzo daleko. Tu jest prawdziwe piekło. I powiem szczerze, uwielbiam ten zapach. Ta słodkość z mydła, taka ściemka, a tu jest piekło, tu jest palone, tu jest mocno. I to najbardziej zabawne, że to się długo będzie wchłaniać, bo to jest na tych, zobaczcie, na tych olejach. A przede wszystkim bardzo długo będzie ekspozycja zapachu, bo co mamy? Przypominam i zawsze będę przypominał. AS Parfum. Słuchajcie, celem podsumowania. Gucci. Nie, nie i jeszcze raz nie. A później długo, długo nic i dalej nie. Nie kupujcie, proszę. Nie wiem, o co tu chodzi. 10 żyletek to się nawet do ołówków nie nadaje. Do niczego, jeżeli ktoś ma ostrzałkę z PRL-u. Nie mam pojęcia, jakie jest zastosowanie tych żyletek, ale nie do golenia twarzy dla mężczyzn. Kobiety też się podejrzewam tym nie ogolą, więc powiem szczerze, ktoś zrobił taką ochronę, tak niesamowitą ochronę ostrza przed skórą, żeby nie zrobiła krzywdy, że ona po prostu nie dotyka chyba skóry, bo nie goli. Próbuje golić, ale nie goli. Nawet na dociśniętej głowicy, nawet na dociśniętej maszynce, to po prostu nie goli. Więc jeszcze raz, słuchajcie, system w double edge zaciągnięty z koncepcji ostrzy FAK nie działa w tej wersji Gucci. Wszystko w temacie. Więc bardzo proszę, nie wbijajcie się na minę. Może to wizualnie jakoś tam wygląda. Może to jest fajna namiastka jakiejś tam koncepcji, która się zrodziła na wschodzie, ale to nie działa. To nie działa. Więc są na Ali China, my friend, różne maszynki, żyletki, niektóre świetne, niektóre bardzo beznadziejne, niektóre golą, niektóre mniej golą, ale to w ogóle nie goli. I tym to optymistycznym akcentem, ale to zobaczcie, trzeba na sobie zweryfikować, żeby wiedzieć, czy coś działa, czy nie. Ja osobiście wam dzisiaj wyręczyłem, żebyście nie daj Boże nie kupowali tego z Ali, bo to po prostu nie działa. Tym to optymistycznym akcentem w tym dziwnym goleniu kończymy. Słuchajcie, spotykamy się już niedługo. Co na następnym goleniu, to już niedługo. Trzymajcie się. Miłego popołudnia. Cześć.